What's up, Fox? Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się budową ogromnego, bo prawie 7-metrowego stołu warsztatowego. Materiały mamy już na miejscu. Zaczynamy? Mówią, trzymaj się projektu, będzie wszystko git. Projekt mamy, a jakże. Problem tylko w tym, że ja to projektowałem. No dobra, pokażę wam, jak to wygląda. Zamysł jest taki, że cały stół składa się z dwóch konstrukcji w kształcie litery L. Belki mamy 10×10, tu mamy takie ożebrowanie poprzeczki. Dół będzie wyglądał tak samo. W tym miejscu rozrysowałem słupy. Finalnie one miały być docięte na 77, plus dochodziła reszta, więc blat wychodził na 90. No ale tartak powiedział, że on nie jest stolarią, więc uciął na 80. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie zaczniemy od złożenia może po prostu samej tej ramy, co ma być u góry, a potem dodamy nogi. A przynajmniej w teorii, bo będę improwizował. 280, która to będzie szybsa. Przepraszam, panienkę. Teraz 200. Te wchodzą mniej więcej jak 30%, bo to nie ma sensu. Belki były wstępnie oheblowane, więc tylko je troszeczkę poprawiłem oraz wyznaczyłem punkty na wkręty. Do budowy używam wkrętów ciesielskich 8x160. Powiem wam, spoko rozwiązanie, bo nie trzeba wcześniej nawiercać otworów. A jak się ma mocną zakrętarkę, to idzie jak w masło. Trzeba tylko uważać, aby od razu prosto wkręcić wkręta i przyłapać to wcześniej jakimś tam ściskiem. Potem się oszlifuje i będzie gitara. No dobra, ramę już mamy skręconą. Teraz trzeba było postawić to na nogach. Powiem wam, że przemyślałem jednej rzeczy, że to będzie strasznie ciężkie. Jakiś podnośnik by się przydał. Zaraz będzie leżeć wszystko, łącznie ze mną. Prawie się udało. Idę po pomoc. To jest drobną pomocą domowników udało się Ogarnąć. Stół już stoi. Zacząłem więc przykręcać nogi. Jako podstawę blatu użyję płyty OSB. Wcześniej musiałem lekko sfazować otwory, tak aby łeb wkręta schował się w belce. No i gitara. Teraz się ładnie schowa. Tango milongo bym powiedział. Ten etap budowy wymagał dużej precyzji, dlatego grzebałem się z tym bardzo długo. Jeśli zrobiłbym to na mniej niż 30%, to możliwe, że później nie osadziłbym prosto szuflad i frontów szafek. Akcja z tym kątownikiem była dobra, czyli ten wymiar przenieśliśmy tu. No są tu kąty proste, bo tędy mają iść prowadnice od szuflad. Teraz tu muszę przykręcić jedną łatę, drugą łatę, poprzeczki. Tyle, działamy, zobaczymy, czy to będzie prosto. Mam nadzieję. Podobnie jak poprzednio starałem się ustawić nogi pod kątem prostym względem górnej belki, ale i tej samej odległości jak tylne stopy, czy jakoś tak. Nie zawsze się to udało, dlatego czasami musiałem odkręcać nogi i korygować to na bieżąco, w miarę równo. Mając skręconą dolną ramę, przekręciłem drabinkę, wzmacniając całą konstrukcję. Powiem wam, że robota tak idzie, że nawet nie wiem, kiedy mi się broda sama ogoliła, ale rozkminiłem jedną ważną rzecz. Tą belkę wsadziłem, chociaż tutaj jest cały licznik i instalacja wodna. Na miękko. Oszlifowałem ramę papierem 80. Zdjąłem sobie też wymiary pomiędzy poszczególnymi nogami. Okazało się, że nie są one jednak takie same, ale równe. Może to nielogiczne, ale znaczy to tylko tyle, że szuflady nie będą identyczne, natomiast różnica wynosić będzie maks około centymetra, co finalnie i tak nie ma znaczenia, bo to będzie kompletnie niezauważalne. Dociąłem sobie wstępnie blaty i dolną półkę oraz zacząłem rzeźbę z dopasowywaniem ich do ramy. Dziękuję.
No dobrze, ponieważ już wiem jak to robić, to cisnę z resztą i będziemy zaraz malować. Nie, najpierw jeszcze poprzeczki u góry. Po skręceniu konstrukcja wyszła bardzo solidnie. Tanecznym krokiem pokonałem pierwsze metry. Nic nie czeszczy, nic nie puka, powiedziałbym gniocja, nie łamiocja. Ściągnąłem wymiary z bocznych otworów i teraz tak jak patrzę jak ja to zrobiłem, to jestem w szoku, że dociąłem je równo. Do frontów szafek i tych bocznych zaślepek wykorzystałem stare drzwi od szafy. Jest to po prostu 18 mm laminowana płyta meblowa. Dokręciłem teraz porządnie dolną półkę i poleciałem docinać blaty już na wymiar. Wyszło trochę krzywo, a mianowicie to pół centymetra i teraz nie wiem czy przez konstrukcję, czy przez krzywo docięte blaty. Wydaje mi się, że przez krzywą konstrukcję jednak. Ale no dobra, no co no to utniemy pod skosem, tylko będę musiał skałować jakąś maszynę. Teraz się okaże. Co jest? Nie, git, no to musi tu pasować. Gdzie jest miarka? 97,3 i miało być 97,3. Wsuniemy to tak na chama i tyle. Zależało mi, aby mieć zlew w warsztacie. Ten, kto nie ma, to jeszcze o tym nie wie, że go potrzebuje. Wybrałem naprawdę najprostszy i najtańszy blaszany zlew z marketu. Ważne było tylko dla mnie to, aby był w miarę głęboki, tani był i miał z boku ociekać. Wyciąłem pod niego dziurę i wstawiłem wzmocnienie. Do malowania drewnianej konstrukcji użyłem impregnatu ochronnego, który od razu barwi drewno. Kolorów macie tysiące, a ja wybrałem akurat ten, którego nazwy nie potrafię wymówić. Tik, tek, teak, czy jakoś tak. Stół będzie stał pod dachem, więc położyłem tylko jedną warstwę. Co innego jednak z blatami. Umówmy się, że fabryczne zabezpieczenie OSB przed wodą jest umowne. Użyłem więc farby chlorokauczukowej, którą na kilka razy wymalowałem przyszłe blaty, dużą uwagę przykładając bokom płyty. Tą samą farbą wysmarowałem też zaślepki na boki stołu. To dzisiaj na tyle. Dziękuję. Dobranoc. Po wyschnięciu farby wstępnie wypoziomowałem stół. Wymyśliłem sobie, że na blaty położę 3 mm gumę, a obrzeże od ściany uszczelnię takim czymś gumowym do blatów. Nazwy nie pamiętam i nie podam, bo nie pamiętam. No ale wiecie jak to wygląda. Idąc po taniości, do przyklejenia gumy użyłem pozostałości kleju do paneli. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy klei on w ogóle gumę. Teraz już wiem, że na szczęście tak. Wygładziłem powierzchnię blatu kuchennym wałkiem. I to narzędzie idealnie do tego się nadaje. Następnie przyszyłem zszywkami to plastikowo-gumowe coś, co idzie od strony ściany, kładąc wcześniej wszędzie profilaktycznie silikon.
Wymyśliłem sobie, że ładnie wyglądałyby metalowe okucia rantów blatu od strony garażu. Użyłem do tego zwykłych stalowych profili, które pomalowałem na czarno. Nie przykręcałem ich, tylko zamamutowałem mega mocnym klejem i uszczelniłem silikonem, a kleju dałem na bogatości. Osadziłem i podłączyłem zlew. Staram się wykorzystywać zawsze to, co jest nie do końca potrzebne i tak rozpocząłem demontaż komórki. Ona przejdzie reinkarnację i zmieni się we fronty szafek. Na tym etapie stół już był tak ciężki, że podniosłem go dopiero pieskiem. I nie chodzi tu o Toshibę. Aby odizolować nogi od wody i płytek, podłożyłem pod nie ścinki gumy z blatu, co jednocześnie finalnie wypoziomowało stół. Przykręciłem prowadnicę szuflad, co wyszło mi nawet prosto. I zacząłem malować drzwiczki. Tym razem połakomiłem się zrobić to sprayami. I był to mój błąd. Może i chlorokauczuk długo schnie, naprawdę długo schnie i śmierdzi. Ale jedną puszką tej farby opitoliłbym 10 takich stołów, a spray poszło z 12 puszek. Skręciłem szuflady, które jako jedyne wykonałem ze sklejki i zacząłem składanie wszystkiego w całość. Na razie nie umiem wiercić pod zawiasy puszkowe. Na razie. Wybrałem więc takie zawiasy, które nie wymagają jakichkolwiek dziur. Po prostu przykręca się je bezpośrednio do materiału. Snajperskie oko znów mnie zawiodło i pomiędzy drzwiczkami porobiły się nieestetyczne szczeliny. Mógłbym to zostawić, ale by mnie to denerwowało. Taka choroba natręstw. Zakamuflowałem je więc gustownym kątowniczkiem. A z druta zbrojeniowego zacząłem robić uchwyty. I to jest właśnie ten moment, kiedy większość z was wyłącza film, bo już jest po finale, ale nie róbcie tego, bo nie wszystko wyszło w tym stole tak, jak powinno wyjść. Generalnie drewno kupiłem tańsze i ono nie było do końca suche, ja byłem tego świadom, więc w niektórych miejscach się porozchodziło. Już od momentu budowy tego stołu minęły, nie wiem, z 4 miesiące, coś takiego, ale spokojnie, ja na wszystko znajdę sposób, taki w tym przypadku, jak się plasterek przyklei, to i mniej boli. Kładzenie gumy na blat jest dobrym pomysłem, ale jest, słuchajcie, jeden ogromny problem, a mianowicie to taki, że to się strasznie syfi. Po prostu w tą gumę wchodzi tyle syfu, że ciężko jest to odkurzyć, umyć, ale nie taka była moja idea. Plus jest taki, że wszystko mamy wodoodporne, olejoodporne, wszystko odporne, ale brudne. Używam takiej myjki do okien, kradnę ją z garderoby, tylko chyba będzie działać. Nie wiem, będzie działać? Mi się tak kiedyś ci stało? Kiwa, czyli nie zepsułem. Ale dobrze też nie zrobiłem.
Chciałbym Wam bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór poprzedniego odcinka. Nie wiedziałem, że aż tylu osobom mu się spodoba. Także bardzo tutaj dziękujemy Stoshipkom. Pamiętajcie o tym, że jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to łapka w górę, komentarz, no i subskrypcja. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Rozwijajmy razem wspólnie ten projekt. Napiszcie nam w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, jakie macie pomysły. Ja już Was za chwilę zostawiam, ale nie wyłączajcie, ponieważ na koniec, jak zawsze, cutscenki z życia Toshipki. Pani Tamagotchi. No przecież przed sekundą się bawiła, już śpi?